Witam Państwa bardzo serdecznie. Wielu z Was zelektryzowały historię, gdy mówiłem o powiązaniach znanych postaci ze służbami. Tak było również w przypadku wodza III Rzeszy Adolfa Hitlera. Zanim został nim, był przez wiele miesięcy politycznym szpiclem na usługach niemieckiej Reichswehry. O tym rozdziale życiorysu Hitlera zapomnieli nawet jego biografowie. I dlatego właśnie postanowiłem dzisiaj uzupełnić tę lukę. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Wielu polityków, zanim zostało ważnymi postaciami historii, miało na koncie współpracę ze służbami. Ten rozdział ich życiorysów był przez nich później skrzętnie ukrywany. Nie mogło to specjalnie dziwić. Gdyby ta prawda wyszła bowiem na jaw, najprawdopodobniej zaprzepaściłaby ich późniejsze kariery. Tak było w przypadku Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców polskiej niepodległości, który zanim został nim, współpracował z wywiadem austro-węgierskiej armii. Potem Piłsudski wiele robił, aby ta prawda nie przedostała się do opinii publicznej. O tym opowiadałem Państwu szczegółowo w filmie Jak sanacyjne władze tuszowały śmierć generała Zagórskiego. Tak było również w przypadku pierwszego szefa komunistycznej bezpieki, Stanisława Radkiewicza, który jako działacz komunistyczny został przed wojną zwerbowany przez polską policję, gdy powrócił ze Związku Sowieckiego. O tym z kolei szczegółowo opowiadałem Państwu w filmie Największa tajemnica życiorysu szefa komunistycznej bezpieki. Ale jak się okazuje, tak było również w przypadku wodza III Rzeszy, Adolfa Hitlera. On również, zanim został nim, współpracował ze służbami niemieckiej Reichswehry, donosząc im o politycznych ekstremistach i wichrzycielach. Tyle tylko, że ten rozdział życiorysu przywódcy III Rzeszy jakoś umknął biografom Hitlera. I dlatego postanowiłem dzisiaj Państwu o tym opowiedzieć. Zacznijmy tę historię od sytuacji w Niemczech po zakończeniu I wojny światowej, która okazała się dla nich przegraną wojną, za którą przyszło im słono zapłacić. To głęboko frustrowało wszystkich Niemców. Taka sytuacja stała się pożywką dla radykalnych nurtów politycznych z komunistami na czele. W sierpniu 1919 roku w Monachium doszło nawet do utworzenia Bawarskiej Republiki Rad, którą jednak spacyfikowały jednostki niemieckiej Reichswehry. Ale to nie gwarantowało jeszcze trwałego spokoju w Bawarii. Trzeba było nadal monitorować sytuację polityczną w tym regionie. Siłą rzeczy również i tym zadaniem musiała zająć się Reichswehra. Dotyczyło to zresztą tysięcy niemieckich żołnierzy, lgnących do powstających jak grzyby po deszczu radykalnych klubów i partii politycznych. Aby to zadanie skutecznie realizować, dowództwo Reichswehry utworzyło stanowiska tzw. mężów zaufania, czyli krótko mówiąc, donosicieli. Ich celem miało być wyłapywanie wszelkiej maści radykałów w kręgach wojskowych. Jednym z takich mężów zaufania został żołnierz 2 Regimentu Piechoty Adolf Hitler. Najpierw wysłano go na fachowy kurs prowadzony pod okiem oficerów kontrwywiadu.
W jego trakcie uczono go metod skutecznego wykrywania i eliminowania elementów wywrotowych. Dopiero po ukończeniu tego kursu Hitler został formalnie mianowany takim mężem zaufania i oddelegowany do realizacji zadań w tym zakresie. Ich celem było wygłaszanie politycznych pogadanek i organizowanie spotkań uświadamiających politycznie żołnierzy. Hitler miał przy tym na bieżąco zdawać relacje przełożonym z panującej sytuacji politycznej w Bawarii. Były to więc zadania typowe dla policji politycznej. Bardzo szybko Hitler stał się jednym z najbardziej obiecujących mężów zaufania. Jego raporty były cenione przez przełożonych. W maju 1919 roku bawarska Reichswehra formalnie umieściła Hitlera na liście tzw. agentów edukacyjnych. Hitler miał nie tylko uświadamiać politycznie żołnierzy, ale też donosić na tych spośród nich, którzy wykazywali radykalne odchylenia. We wrześniu 1919 roku mianowano Hitlera odpowiedzialnym za infiltrowanie i monitorowanie całej lokalnej sceny politycznej w Bawarii. Miał informować o tym, które z ugrupowań politycznych powinny zyskać wsparcie armii, a które powinny zostać uznane za zagrożenie dla istniejącego porządku. Przełożony Hitlera, kapitan Karl Mayer z Wydziału Informacji Bawarskiej Reichswehry zlecił mu zinfiltrowanie radykalnej niemieckiej partii robotniczej DAP i Hitler zapisał się do tego ugrupowania, podejmując jego infiltrację. Po latach, będąc już wodzem III Rzeszy, twierdził, że jego wstąpienie do niemieckiej partii robotniczej było jego własną decyzją. Nikt nie mógł się dowiedzieć, że tak naprawdę wstąpienie do niej było jedynie wykonaniem polecenia przełożonego przez Hitlera. Niemiecka partia robotnicza została założona przez Antona Drexlera, ślusarza o poglądach socjalistycznych, a zarazem narodowych. Swoją aktywność polityczną Drexler zaczął w styczniu 1918 roku od napisania artykułu w monachijskiej gazecie wieczornej, w którym apelował do bawarskich robotników o to, aby nie szli za potrzeptami rewolucjonistów i pracowali na rzecz stworzenia wielkich Niemiec. Według Drexlera wielkie Niemcy mogą powstać dopiero wówczas, gdy w kraju przestaną rządzić Żydzi, masoneria, marksiści i wielki kapitał. 2 miesiące później Drexler powołał Komitet na rzecz Sprawiedliwego Pokoju. Wprawdzie Drexler był ideowcem, ale nie miał odpowiedniej charyzmy politycznej, aby zbudować z tego komitetu jakąś większą partię. W styczniu 1919 roku doszło więc do połączenia Komitetu na rzecz Sprawiedliwego Pokoju z Politischer Arbeitszirkel, organizacją, która była w rzeczywistości filią okultystycznego i rasistowskiego Towarzystwa Thule. To ostatnie zostało założone na przełomie 1917 i 1918 roku przez niemieckiego okultystę Rudolfa von Sebottendorfa i zostało zorganizowane na wzór loży masońskiej. W taki właśnie sposób powstała niemiecka partia robotnicza. Tyle tylko, że Drexler, pomimo tego, że został jej szefem, nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Decydującą rolę w partii odgrywał wywodzący się z Towarzystwa Thule Karl Harrer. Ten ostatni był człowiekiem politycznie wyrobionym i wykształconym. Nadawał się więc do roli partyjnego organizatora. Tyle tylko, że podobnie jak Drexler, Harrer również nie miał politycznej charyzmy. Krótko mówiąc, ani Drexler, ani Harrer nie byli w stanie rozwinąć partyjnych skrzydeł.
To właśnie z tego powodu niemiecka partia robotnicza liczyła wówczas zaledwie 50 członków. I wtedy w partii pojawił się Hitler, który, jak już wspomniałem, otrzymał od swojego przełożonego polecenie, aby sprawdzić, co się w niej rzeczywiście dzieje. Hitler miał udać się na spotkanie niemieckiej partii robotniczej i sporządzić z tego spotkania odpowiedni raport. I tak rzeczywiście się stało. Całe spotkanie miało miejsce w zadymionej monachijskiej piwiarni Sternecker Bräu. Hitler przyszedł na nie wprawdzie po cywilnemu, ale na liście gości wpisał się jako kapral Adolf Hitler z 2 regimentu piechoty. Początkowo siedział spokojnie, słuchając kolejnych mówców. Ale gdy jeden z nich zaczął mówić o tym, że Bawaria musi ogłosić autonomię, wpadł w furię. Wygłosił wówczas krótkie, ale bardzo płomienne przemówienie, przekonując zebranych do tego, że takie działanie byłoby prawdziwą zdradą. Gdy Hitler opuszczał to zebranie, Drexler zwrócił się do niego z zaproszeniem na kolejne. I Hitler postanowił z tego skorzystać. Wiedział, że słabość niemieckiej partii robotniczej otwiera przed nim szansę na to, aby przejąć nad nią kontrolę. Dostał zresztą na to formalną zgodę od kapitana Mayra. Otrzymał też od niego na ten cel zapomogę w wysokości 20 marek tygodniowo, aby podreperować budżet partii, który praktycznie nie istniał. I dopiero wtedy Hitler formalnie został członkiem niemieckiej partii robotniczej. Po jakimś czasie dokoptowano go również do elity partyjnej, którą obok Drexlera i Harrera stanowili jeszcze Gottfried Feder, dr Friedrich Kron, Dietrich Eckart i Hermann Esser. Hitler, który niewątpliwie dysponował polityczną charyzmą, zaczął powoli zmieniać kurs polityczny partii. Z jego inicjatywy zaczęła też ona pozyskiwać wsparcie finansowe. Takiego wsparcia udzielił jej między innymi dyrektor bawarskiego banku handlowego Wilhelm von Pechmann-Abn. Partię zasilili również oficerowie i żołnierze jednostek monachijskiej Reichswehry. Jednym z nich był kapitan Ernst Röhm, późniejszy szef SA, który przejął rolę swoistego pośrednika pomiędzy niemiecką partią robotniczą a wojskiem i policją. Pomoc Röhma i patronat kapitana Mayra miały kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery politycznej Hitlera. Ale równie ważną okazała się postać Dietricha Eckarta, który został jego osobistym mentorem. Eckart był poetą i dziennikarzem związanym z towarzystwem Thule. To on umożliwił Hitlerowi kontakty z antysemickimi przedstawicielami wyższych sfer w Monachium. Eckart zaczął też promować Hitlera jako przyszłego Mesjasza Niemiec. I to on zaczął nazywać go Führerem, który stanie na czele nowej III Rzeszy. Tyle tylko, że Eckart uważał, że Hitler, aby stanąć na czele partii, musi najpierw opuścić szeregi Reichswehry, bo robotnicy nie będą mieli do niego szacunku. I Hitler zrobił to, gdy było już jasne, że stanie do walki o przywództwo w partii. W ten właśnie sposób Hitler został szefem niemieckiej partii robotniczej, która w lutym 1920 roku została przemianowana w narodowo-socjalistyczną niemiecką partię robotniczą, czyli NSDAP. Ale Hitler miał już wtedy wizerunek silnego przywódcy partii robotniczej. Wydatnie pomogła mu w tym partyjna prasa. Za pośrednictwem Eckarta partia
Przejęła bowiem wydawany przez działaczy Towarzystwa Thule Obserwator Monachijski, który kilka miesięcy później przemianowano na Völkischer Beobachter. Od chwili przejęcia partii przez Hitlera zaczęła ona systematycznie rosnąć w siłę. W styczniu 1921 roku liczyła już 2300 członków, rok później 3500 członków, a jesienią 1922 roku prawie 10 000. Gdy w listopadzie 1923 roku doszło do puczu monachijskiego Hitlera, NSDAP była już dobrze zorganizowaną partią, w szeregach której było prawie 56 000 członków. I to nie tylko robotników i żołnierzy, ale również przedstawicieli finansjery i arystokracji. Powstaje jednak pytanie, czy Hitler, zostając szefem niemieckiej partii robotniczej, którą wcześniej infiltrował, rzeczywiście zerwał więzy ze służbami Reichswehry, dla których to robił? Na to pytanie nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Formalnie, jak już wspomniałem, to zrobił, ale nieformalnie mógł być dalej sterowany przez nie. Być może dalej był opłacany za swoje agenturalne usługi. Tego wykluczyć całkowicie nie możemy. On sam lubił zawsze o sobie mawiać, że własną pracą zaszedł na szczyty. Dobrze wiedział, że kariera politycznego Szpicla, gdyby została upubliczniona, nie pozwoliłaby mu na nie wejść. O to też zadbał. Jego przełożony, kapitan Mayr, któremu składał raporty, wylądował w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, a potem Buchenwaldzie, gdzie zmarł. Ernst Röhm został z polecenia Hitlera zamordowany w czerwcu 1934 roku w czasie Nocy Długich Noży. Pozostali świadkowie politycznej kariery Hitlera zostali zmarginalizowani, ale oni nie wiedzieli, że Hitler, zanim ją zaczął, był najpierw politycznym szpiclem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Jaskiernia, Marek Kozela oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.